pływak, surfer, aktor z Hollywood, jednymi słowy człowiek orkiestra. Dzisiaj nie będzie o mnie, ale porozmawiamy sobie o sylwetce jednego z najwybitniejszych ojców surfowania oraz pływania, jakim był pan Duke Kahanamoku. Serdecznie zapraszam na materiał. Bez wody jestem nikim. Duke Kahanamoku. Duke przyszedł na świat 24 sierpnia 1890 roku w Honolulu na Hawajach. Słowo Duke, czyli po angielsku książę, nie jest tytułem, tylko rzeczywistym imieniem Kahanamoku. Nasz bohater odziedziczył imię po swoim ojcu. Z kolei jego ojciec został tak nazwany na cześć wizyty księcia Edynburga Alfreda, kiedy to ten wizytował Hawaje w trakcie jego narodzin. Duke, jako najstarszy syn, odziedziczył to imię. Duke od najmłodszych lat interesował się sportami wodnymi, pływaniem, nurkowaniem oraz pływaniem na desce surfingowej, czyli surfowaniem. Duke, podpatrując najbardziej doświadczonych surferów, sam uczył się od nich tzw. starej szkoły surfowania, którą nazywano Papa Nuo. Charakteryzowała się ona wyprostowaną pozycją ciała, niczym statua. Pływano wtedy na deskach z drzewa kao, długich na mniej więcej 5 metrów oraz ważących około 50 kg, przy czym nie posiadającej płetwy dennej, która została wprowadzona dużo później. W sierpniu 1911 roku podczas zawodów amatorskich w pływaniu Duke osiągnął czas 55 sekund na 91 metrów w stylu dowolnym. Uzyskany wówczas rezultat na słonych wodach Zatoki Honolulu był lepszy o 4,6 sekundy od rekordu świata. Na tej samej imprezie pobił również rekord świata na 201 metrów i wyrównał go na 46 metrów. Niestety, uzyskane przez Duke'a niesamowite rezultaty były niewiarygodne dla Amatorskiego Związku Atletycznego, który w pierwszej chwili nie uwierzył w te wyniki, a uznał je dopiero wiele lat później. Uzyskując takie rezultaty, nie trudno było Duke'owi zakwalifikować się do amerykańskiej drużyny pływackiej na Igrzyska Olimpijskie, które miały się odbyć w 1912 roku w Sztokholmie. Podczas tychże igrzysk drużyna z USA zaprezentowała się imponująco, z czego sam Duke zdobył złoty medal na dystansie 100 metrów stylem dowolnym oraz srebrny w sztafecie kraulowej 4 razy 200 metrów. Z chwilą tych sukcesów Duke stał się legendą, a on i Hawaje już nigdy nie będą takie same. He is legendary and iconic from the minute he wins the Olympics, beats the world. I mean, from that second on, it's not like growing into becoming a legend. He's a legend from that second. W 1914 roku Duke przybył do Australii na pokazy pływackie, gdzie poza swoim talentem pływackim zaprezentował światu zupełnie nieznane spędzanie czasu, jakim jest surfing. To Duke wprowadził do opinii publicznej informację o tym, jak surfować i czym ten surfing w ogóle jest. He was always standing like a statue. You know, he was always straight up, even when he turned. You never saw his body move. Igrzyska z 1916 roku zostały odwołane przez wybuch największego jak dotąd konfliktu światowego, jakim była Wielka Wojna, bądź jak to woli I wojna światowa. Po przerwie od Igrzysk Olimpijskich, jakie wymusiła Wielka Wojna, zorganizowano Igrzyska w Antwerpii w Belgii w 1920 roku. W tym czasie wielu myślało, że przeszło 30-letni Duke stracił już swój dawny blask. Nic bardziej mylnego. Na tej imprezie Duke zdobył 2 złote medale w stylu dowolnym na 100 metrów i w sztafecie 4 razy 200 metrów. Po powrocie z igrzysk do USA Duke oraz jego koledzy byli witani w kraju jak bohaterowie. Duke stał się wtedy jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w dziejach sportu. Pomimo swoich licznych sukcesów oraz swojej rozpoznawalności, sytuacja finansowa Duke'a wcale nie była taka oczywista.
Ówczesny świat sportu nie oferował wtedy tyle co teraz. Nie było licznych sponsorów oraz wielkich nagród pieniężnych za wygrywanie turniejów. Nawet przejście na zawodowstwo niewiele zmieniało. Jednak był pewien obszar, w którym Duke już niedługo miał się dobrze realizować. Jego atletyczna postura oraz egzotyczna uroda bardzo spodobała się producentom filmowym. W okresie, kiedy Duke przebywał w Kalifornii w 1922 roku, podpisał kontrakt z Paramount Pictures na filmy w Hollywood. Wystąpił w kilku lekkich produkcjach filmowych, które jak sam uważa były bardzo fajną przygodą w jego wieloletnim życiu. Pracując na planach filmowych w Hollywood, nawiązał cenne kontakty ze znanymi ludźmi, m.in. z Johnem Wayne'em bądź z wieloma innymi ludźmi ze świata show biznesu, którzy pomogli mu w propagowaniu pływania na desce. Jednocześnie obok kariery filmowej Duke należał do klubu atletycznego w Los Angeles, gdzie pracował jako ratownik oraz brał udział w zawodach pływackich i w piłce wodnej. 14 czerwca 1925 roku w Newport Beach w Kalifornii Kahanamoku uratował 8 ludzi z kutra rybackiego, który przewrócił się na wysokiej fali podczas próby wejścia do przystani morskiej. Wówczas 29 rybaków znalazło się w wodzie, z czego 17 utonęło. Duke, używając swojej deski surfingowej, mógł szybko przemieszczać się na ląd i z powrotem do wody, zwiększając tym samym liczbę ocalonych. Szef policji z Newport nazwał tę akcję najbardziej nadludzką i heroiczną, jaką kiedykolwiek widział świat. Tak też narodziła się tradycja posiadania w pogotowiu przez ratowników wodnych desek surfingowych. Duke Kahanamoku jako pierwszy został członkiem International Swimming Hall of Fame i Surfing Hall of Fame. Na jego cześć urządzane są zawody Duke Kahanamoku Invitational Surfing Championship. W latach 1931 do 1961 pełnił funkcję szeryfa. Zmarł 22 stycznia 1968 roku na swoich Hawajach. Na początku tego roku Jason Momoa, wiecie, ten od Aquamana, zadeklarował, że kręci film dokumentalny pod tytułem Waterman, odnoszący się do życia i przebiegu sukcesów Duke'a Kahanamoku. Trzymajmy kciuki, żeby film się udał, natomiast wszystkim, którzy dotrwali do końca, bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień.